Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na pyszny makowiec. Mięciutki, delikatny, wilgotny i długo zachowujący świeżość dzięki dużej ilości maku w środku. Makowiec jest niezbyt słodki, więc wielbiciele bardzo słodkich wypieków będą potrzebowali dodać na pewno więcej cukru, a jeśli zostaniecie jakiś nadmiar makowca, zawsze można go zamrozić. Zaczynamy od rozczynu, pół szklanki mleka ciepłego, ale nie gorącego i 25 gramów świeżych drożdży. Drożdże wyjęłam z lodówki wcześniej, godzinę przed pieczeniem. Do tego przepisu można też użyć drożdży suszonych, jedno opakowanie, czyli około 7-8 gramów. Drożdże suszone również namocz w ciepłym mleku wcześniej, tylko bez mąki. I teraz do całości dodaję 1 łyżkę cukru pudru. To jest cukier, który odmierzyłam wcześniej do całego przepisu i tutaj w szklance mam 3/4 szklanki, czyli 100 gramów cukru pudru. Całość wymieszaj dokładnie tak, aby drożdże się rozpuściły. Następnie dodaj jeszcze 2 łyżki mąki pszennej. Gotowy rozczyn odstaw w ciepłe miejsce na mniej więcej 10 minut. Jeśli masz większe naczynie, możesz poczekać, aż rozczyn podwoi swoją objętość, ale tak naprawdę wystarczy, żeby troszeczkę zgęstniał, miał konsystencję takiej kwaśnej śmietany i wystarczy, żeby na powierzchni pojawiły się bąbelki powietrza. Wtedy już będzie wiadomo, że drożdże pracują i że wszystko z nimi jest ok. 5 żółtek i 1 całe jajko, duże jajko w rozmiarze L. 100 gramów cukru pudru, czyli 3/4 szklanki minus to, co znalazło się wcześniej w rozczynie. Ucieraj razem na puszystą masę, 3 do 5 minut wystarczy. Do misy miksera albo dużej miski, jeśli chcesz wyrabiać ciasto ręcznie, dodaj 3 pełne szklanki mąki pszennej. U mnie jest to mąka typu 550, może być też typ 500. Szczyptę soli, ubite jajka i rozczyn, który u mnie już zaczął lekko rosnąć. Całość wyrabiaj przez mniej więcej 5 minut, tak żeby składniki z grubsza się połączyły, a później dodamy jeszcze tłuszcz. Gdy składniki z grubsza się połączą, dolewam jeszcze 80 gramów wcześniej rozpuszczonego i lekko przestudzonego masła i całość będę wyrabiać kolejne 10 minut. Gotowe wyrobione ciasto jest raczej miękkie i plastyczne, ładnie odchodzi od dłoni i nie klei się do niczego, pomimo tego, że jest dosyć rzadkie. Ciasto przełóż do miski wysypanej lekko mąką, po czym przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na mniej więcej godzinę. Ja zostawię swoje ciasto na ciepłym kaloryferze, więc zajmie mi to godzinę, ale w przypadku zostawienia ciasta na chłodniejszym blacie wyrastanie może zająć 1,5 godziny, nawet do 2. Ciasto generalnie powinno podwoić swoją objętość w tym czasie. W międzyczasie, gdy ciasto wyrasta, możesz sobie przygotować mak. Ja mam tutaj 400 gramów maku suchego, mielonego. Ten mak wystarczy tylko zalać gorącym mlekiem albo gorącą wodą. Jego przewaga nad makiem niemielonym jest taka, że nie wymaga później już żadnych dodatkowych przygotowań. Można go po prostu dodać do masy. Jeśli nie znajdziesz takiego maku, wówczas taki zwykły, normalny mak zalewasz 2 szklankami gorącego mleka i zostawiasz na minimum godzinę, aby ten mak napęczniał. Następnie taki niemielony mak należy odsączyć na sitku dokładnie minimum 30 minut, a później dwukrotnie zmielić. Także myślę, że naprawdę warto poszukać maku mielonego suchego. Czyli jeszcze raz, 400 gramów maku suchego mielonego zalewam 400 ml, to jest 2 niepełne szklanki gorącego, takiego praktycznie wrzącego mleka. Całość wymieszam, tak żeby wszystko się ładnie połączyło i nasączyło i odstawię na jakieś 30 minut. Można też zostawić ten mak dłużej, aby mak dobrze nasiąkł. Kiedy mak już dobrze nasiąknie, dodaj jeszcze łyżkę miękkiego masła i łyżkę miodu. Miód możesz też zastąpić po prostu cukrem. Następnie dorzuć jeszcze namoczone wcześniej rodzynki i całość wymieszaj. I teraz 5 białek, które pozostały po żółtkach dodanych wcześniej do ciasta, ubij na sztywno.
Ubite białka dodaj do masy makowej, najpierw 1/3, a potem, gdy już masa się zrobi luźniejsza, dodaj resztę. Tak przygotowaną masę makową odstaw na czas wałkowania ciasta. Wyrośnięte ciasto wyjmij na stolnicę, zagnieść z grubsza i następnie podziel na pół. Jedną połówkę ciasta rozwałkuj w prostokąt mniej więcej 30 na 20 cm. Możesz ciasto trochę podsypać mąką, chociaż nie jest ono specjalnie klejące i nie przywiera mocno do stolnicy. Na tak rozwałkowane ciasto wyłóż połowę masy makowej. I całość zwiń w rulon. Postaraj się skleić boki tak, żeby mak nie wyciekł. I teraz naprawdę ostrym nożem przetnij roladę mniej więcej na pół, tak żeby tutaj zostało jakieś 5-7 cm nieprzeciętych. Roladę zwiń trochę jak warkocz, tak żeby mak znalazł się na wierzchu. I teraz całość zdecydowanie bez większego zastanawiania się przenosimy do blachy, wyłożonej papierem do pieczenia. Jeśli na tym etapie zaczniesz się zastanawiać albo będziesz chciał czy chciała zrobić to bardzo delikatnie i powoli, to wszystko się na pewno rozwali, także zdecydowanie i szybko. I ja teraz z drugą częścią rolady zrobię dokładnie to samo. I jeszcze kruszonka, 50 g miękkiego masła, 5 łyżek, czyli 50 g cukru i 70 g mąki. Wymieszaj razem do momentu, aż powstaną drobne grudki. Tak przygotowaną kruszonką posyp obficie wierzch obu makowców, tak aby zużyć całość. Wierzch przykryj ściereczką i odstaw na 10-15 minut, a w tym czasie nagrzej piekarnik 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 165-170 z termoobiegiem. Tego makowca piekę mniej więcej godzinę na drugim poziomie od dołu. Gdyby w trakcie pieczenia przyrumienił się za mocno, wystarczy, że przykryjesz wierzch papierem do pieczenia. Upieczony makowiec od razu wyjmij z piekarnika, ale zanim zaczniesz go kroić, pozwól mu całkowicie wystygnąć. A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w sprzedaży zeszyt numer 4 z nowymi sprawdzonymi przepisami na pierniczki. I jeszcze dobra wiadomość, przygotowanie pierniczków możesz już teraz obejrzeć na filmach dostępnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem zeszytu numer 4. Pakiety książka plus zeszyty są teraz w promocyjnej cenie. A jeśli myślisz już o świątecznych prezentach, Twoją książkę możemy też pięknie zapakować. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję przy składaniu zamówienia. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.